Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Nagrywam ten odcinek akurat w moje urodziny, więc dzisiaj po prostu humor mam przecudowny. 22 na karku, 22 lata. Nie czuję się staro. W sumie trochę tak, ale trochę nie. Jest git. Ten filmik wleci 2 dni po moich urodzinach, ale uznałam, że dzisiaj będzie taki odcinek tematyczny, taki ważny dla mnie, ale myślę, że też ważny dla Was. A chodzi mianowicie o relację z samym sobą, bo to jest najważniejsza relacja, jaką możemy mieć w swoim życiu. I to jest jedyna relacja, która tak naprawdę przetrwa wszystko. I nie chodzi tutaj o jakieś puste frazesy typu kochaj siebie. Oczywiście, kochaj siebie, ale relacja z samym sobą jest czymś według mnie o wiele, wiele głębszym. Ale zanim przejdę do tego tematu, to chcę Wam przypomnieć, że warto się cieszyć na co dzień z małych rzeczy. I tutaj w ramach też małego prezenciku dla siebie to powiem Wam, co się dzisiaj wydarzyło, bo jest to dla mnie naprawdę cudowna rzecz. I w sumie nie taka mała. Co dla kogo? Może dla niektórych będzie to nic. Dla mnie to było naprawdę coś pięknego. Pojechałam dzisiaj do pracy i miałam w ogóle dzisiaj nie pracować, ale pojechałam do pracy, dowiedziałam się wczoraj od szefa, że mogę kogoś zastąpić i szczerze to był dla mnie cudowny prezent. Naprawdę, ja bardzo chciałam już wrócić do pracy. Ja wróciłam parę dni temu z Berlina i naprawdę brakuje mi tej pracy. Nie chcę powiedzieć, że nie cieszyłam się z wyjazdu do Berlina, bo się bardzo cieszyłam z wyjazdu do Berlina i on też był taki trochę urodzinowy, bo tak blisko moich urodzin, ale no, jakby po prostu wiecie, uwielbiam swoją pracę, no to trochę mi się tęskniło za tymi dzieciaczkami, no. I pojechałam dzisiaj do pracy i mówię, super, świetny prezent, nie dość, że zobaczę te dzieciaczki, to jeszcze sobie zarobię, będzie pięknie. Jeszcze pojechałam z koleżanką, z którą mega dobrze się dogaduję, więc już w ogóle nie mogło być lepiej. I słuchajcie, ja tej koleżance wczoraj powiedziałam przez telefon, w ogóle w kontekście tego, jaką bajkę grałyśmy, bo grałyśmy bajkę o urodzinach Kubusia Puchatka, czaicie to? I to ja byłam tym Kubusiem Puchatkiem i graliśmy to akurat w moje urodziny. Nie ma przypadków na tym świecie. Nie ma czegoś takiego jak zbieg okoliczności, przysięgam. No ale graliśmy tą bajkę i ja jej powiedziałam w tym kontekście wczoraj, że no dzisiaj mam urodziny i mnie to w sumie śmieszy, no nie? Że akurat gram tą bajkę. I ona miała takie, co ty gadasz w ogóle? Co ty gadasz? I ja mówię, no tak. I jak dzisiaj grałyśmy, miałyśmy 2 spektakle, po każdym z tych spektakli ona powiedziała tam do publiczności, do dzieciaków, do tych pań, że zdradza tajemnicę, że ja serio mam dzisiaj urodziny. I te panie same z siebie były takie wow, ale fajnie i zaczęły mi śpiewać 100 lat. I dzieciaki w żłobkach po prostu się tak patrzyły z takim o. I ja byłam taka o. To było takie cute, słuchajcie, to było takie cute. No w życiu nie miałam takich urodzin, okej? W życiu nie miałam takich urodzin. I ta koleżanka w ogóle to zrobiła, wiecie, bez mojej wiedzy, no nie? To była taka dla mnie niespodzianka, więc no, to było mega miłe. Boże, ja się rozczulam totalnie. Jejku, jeszcze słyszę, że mi głos trochę szwankuje, bo tak trochę niedawno jeszcze byłam chora potężnie, ale mogę gadać, jest dobrze, tak. Tak czy siak, powiem Wam, że właśnie to cieszenie się z pozytywnych rzeczy, czy to małych, czy to dużych, to jest właśnie element relacji z samym sobą. Pozytywne myślenie jest elementem relacji z samym sobą. Wiecie, wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie bardzo się zwraca uwagę na relacje romantyczne, relacje przyjacielskie, relacje z innymi osobami i bardzo dobrze, że się zwraca na to uwagę, ale najważniejsza jest relacja z samym sobą. Czemu ludzie nie traktują siebie jako swoich przyjaciół? Mam wrażenie, że bardzo dużo osób potrzebuje czegoś od zewnątrz, czegoś, co ktoś im da, bo czegoś im brakuje i myślą, że ta druga osoba im to coś da. I nie mówię, że nie. Ale teraz pytanie, co jeżeli tej drugiej osoby zabraknie? Czy my będziemy w stanie sami sobie dać to coś? Właśnie w takich momentach, jeżeli sami nie mamy i oczekujemy, że ktoś nam coś da i że to jest wszystko i że wtedy będziemy spełnieni, to w momencie, w którym dana relacja się skończy, i nie mówię, że na pewno się skończy, ale takie jest życie, że relacje z innymi się kończą,
no to co wtedy zrobimy? Wtedy bardzo łatwo jest się pogubić w swoim życiu. Dlatego warto tych rzeczy, których nam brakowało w czasie życia, tych rzeczy, których jakoś pragniemy bardzo, szukać w sobie. I nie każdy jest świadomy w ogóle tego, że jest w stanie sobie sam coś takiego dać. Bo szczerze mówiąc, to za mało się o tym mówi, po prostu za mało się o tym mówi. Oczywiście coraz częściej się o tym mówi, coraz częściej mówi się właśnie o tej samoakceptacji, o miłości do samego siebie i bardzo świetnie, super pięknie, naprawdę. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, relacja z samym sobą jest czymś naprawdę o wiele głębszym niż miłość do samego siebie. Przynajmniej taka jest moja opinia, okej? I ja Wam powiem teraz ze swojego doświadczenia, bo jakby ten podcast opiera się na tym, że gadam Wam o swoich doświadczeniach i mam nadzieję, że to też może Wam pomóc. Więc ja Wam powiem, przez życie ja właśnie bardzo często szukałam w innych osobach czegoś, czego sama nie miałam. I nie mówię, że dalej tego nie robię, bo robię. I to jest naturalne, że my to robimy. Tylko równocześnie zdałam sobie sprawę, że nie mogę opierać się tylko i wyłącznie na innych ludziach i dosłownie to powiedzenie umiesz liczyć, licz na siebie totalnie w punkt. To jest totalnie po prostu jedna z głównych kwintesencji życia według mnie. Dlatego danych rzeczy nie szukam teraz tylko i wyłącznie w innych, ale przede wszystkim szukam ich w sobie. I myślę, że na przykładach będzie mi najlepiej to wyjaśnić, bo na przykład ja bardzo często szukałam w innych osobach troski i poczucia bezpieczeństwa. I w ogóle nie przyszło mi do głowy, że te rzeczy mogę sobie dać sama. Ja byłam tak bardzo spragniona czyjejś troski w moją stronę, że w ogóle nie myślałam o tym, że mogę sobie sama tą troskę dać. I tak naprawdę szukanie troski i poczucia bezpieczeństwa w innych ludziach, tylko w innych ludziach, prowadziło mnie do absolutnej destrukcji, bo ja nie miałam w sobie nic z tego i po prostu chłonęłam od innych, przez co czułam się jak taka kula u nogi, ale równocześnie wiedziałam, że tego pragnę i to prowadziło do takiego błędnego koła, że ja chcę kogoś zatrzymać przy sobie, ale równocześnie go odpycham tym, że sama nie jestem w stanie mu dać tego, co mi brakuje, bo tylko tego wymagam. I serio, no po prostu takie, tak naprawdę byłam taka zaślepiona, że to naprawdę doprowadziło do różnego rodzaju autodestrukcji. Wiecie, po prostu czułam się wiele razy zraniona w życiu. Przez to, że nie byłam w stanie szukać tej troski i poczucia bezpieczeństwa w sobie, tylko w innych. Bo nagle, jak ktoś odszedł, nagle jak kogoś nie było, to ja czułam się pusta. Nagle jak ktoś mnie skrzywdził, to nie czułam, że ktoś jest winny. Nie widziałam tego w ogóle jako robienie mi krzywdy, bo ja się cieszyłam, że ktoś jest. Dlatego według mnie warto zawsze zacząć szukanie od siebie. I wiadomo, na przykład ta troska, poczucie bezpieczeństwa. No, na przykład pod kątem fizycznym, jeżeli potrzebujemy jakiegoś przytulenia, nie wiem, takiej właśnie takiego ciepła drugiej osoby, no to okej, nie zastąpimy sobie sami tego, ale taką wewnętrzną troskę jesteśmy w stanie sobie sami dać. Na przykład, totalnie na przykład, nie wiem, kiedyś jak byłam chora, to i tak robiłam wszystko. I tak studiowałam, i tak chodziłam do szkoły, jeszcze wcześniej, zanim zaczęłam studia, i tak, nie wiem, pracowałam nad różnymi rzeczami, bo po prostu, bo tak trzeba i tyle. A wyraz troski do samego siebie to jest coś w stylu: ej, jesteś chora, zwolnij trochę, nie rób tylu obowiązków dzisiaj, w ogóle najlepiej nic nie rób, po prostu się wykuruj, wyzdrowiej. I to jest wyraz troski wobec samego siebie. I ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to może być totalnie naturalne, dla mnie nie było. Ja się musiałam tego nauczyć. I nawet jeżeli dla was to jest bardzo naturalne, to warto się zatrzymać nad tą myślą, że ej, ja w tym momencie daję sobie troskę.
A jeżeli na przykład chodzi o poczucie bezpieczeństwa, to no tutaj to w ogóle osobiście miałam historię bardzo pokręconą, bo ja szukałam w innych osobach poczucia bezpieczeństwa nagminnie i dopóki mi terapeutka nie uświadomiła, że jestem w stanie sama sobie dać bezpieczeństwo, to ja myślałam, że jestem ciągle zagrożona, więc pokręcona sytuacja, powalona historia, długa, trudna. Ale w pewnym momencie, dzięki pracy na terapii, zdałam sobie sprawę, że chociażby to, że ja byłam w stanie niemal z dnia na dzień wynająć sobie ten pokój, mieć swój własny kąt i dobrze mi się tu mieszka, i to jest moja przestrzeń, za którą płacę i która jest też właśnie dla mnie i jest taka bezpieczna dla mnie, to jest dawanie sobie poczucia bezpieczeństwa. Nie wiem, podjęcie pracy to jest dawanie sobie poczucia bezpieczeństwa, tej stabilizacji finansowej. I to są takie ogólne rzeczy, ale są też różne sytuacje, kiedy potrzebujemy się czuć bezpiecznie. I ja Wam powiem to na przykładzie, takie mini story time Wam zrobię, co mi się niedawno przydarzyło. I chętnie porównam to do mojego myślenia sprzed paru lat. Zacznijmy od tego, jak wyglądała sytuacja, a mianowicie szłam sobie niedaleko swojego domu. Było ciemno, była godzina 23, prawie nie było żywej duszy wokół i nagle zauważyłam, że jakiś typ się kręci niedaleko mnie i że trochę mnie śledzi. Tak, wiem jak to brzmi, ale tak było, bo po prostu zazwyczaj idę pewną uliczką do domu, no nie? I uznałam, że tym razem pójdę naokoło. Coś mnie tknęło po prostu, intuicja. I rzeczywiście on zaczął skręcać w tamtą uliczkę, a w momencie, w którym ja poszłam tam, on zaczął iść za mną. I ja się przeraziłam. I teraz Wam powiem, co by zrobiła 16-letnia wersja mnie. 16-letnia wersja mnie zaczęłaby panikować totalnie, bo nie czułam w ogóle w sobie poczucia bezpieczeństwa i ja zawsze miałam jakieś scenariusze w głowie, jakieś marzenia swego rodzaju, żeby przyjechał jakiś rycerz na białym koniu i mnie uratował z takiej sytuacji. I ja wiem, jak to brzmi trochę gówniarsko i to brzmi tak trochę żałośnie, ale z drugiej strony nie chcę, żebyście postrzegali czegoś takiego jako żałosne, bo to nie jest żałosne. Ja się czułam z tym żałośnie przez wiele lat, że ja miałam tego typu wizje, ale terapia mi też uświadomiła, że to jest bardzo mocno naturalne i też pozwoliła mi moja terapeutka tak to przerobić, te wszystkie moje scenariusze, żeby bardziej się skupiać na elemencie troski z czyjejś strony niż na elemencie samej katastrofy. To jest długi temat i w sumie dziwię się, że aż się otwieram z tym, bo zawsze się wstydziłam, że miałam tego typu myśli, ale w sumie nie ma się czego wstydzić. Jeżeli macie coś takiego, to serio nie jesteście wariatami, okej? Pamiętajcie o tym. To jest naprawdę w pewnych momentach, nie powiem, że jakieś naturalne, nie powiem, że każdy coś takiego ma, ale to pewnie jest adekwatne do waszych przeżyć, także chill, naprawdę, nie traktujcie siebie jako jakieś powalone osoby, okej? Tak czy siak, w wieku tych 16 lat albo nawet tych 19 lat, ja bym zaczęła panikować. Ja bym totalnie zaczęła panikować. Ja nie wiem, ja bym po prostu była zamrożona, nie wiem, albo bym zaczęła uciekać, albo by mnie właśnie sparaliżowało. Nie wiem, jak bym się zachowała, nie wiem. Zazwyczaj lęk mnie paraliżował, więc wydaje mi się, że bardziej bym była sparaliżowana. Ale totalnie bym spanikowała wewnętrznie. A w wieku tych 21 lat, wtedy kiedy była sytuacja, bo dzisiaj mam 22, tak, będę to dalej przeżywać, ale jak miałam wtedy te 21 lat, to ja po prostu miałam w głowie taką myśl, dobra, boję się, ale mam w kieszeni gaz pieprzowy. I ten gaz pieprzowy, który noszę w kieszeni, jest elementem dawania samemu sobie poczucia bezpieczeństwa. Więc włożyłam rękę do kieszeni i złapałam gaz pieprzowy w odpowiednie miejsce, żeby jak coś mieć go pod ręką, żeby się bronić. I to mi dało poczucie bezpieczeństwa w mojej głowie i dałam je sama sobie i nie potrzebowałam nikogo innego. Historia w ogóle skończyła się tak, że typ do mnie podszedł i poprosił mnie dosłownie o papierosa po prostu.
I ja miałam takie, czemu ty się tak skradasz? Jakby dosłownie było podbić od razu. Ja się zaczęłam nakręcać, że typ jest jakimś wariatem, psychopatą, a on chciał po prostu fajkę. No nie, jakby okej. Dałam mu tą fajkę i poszłam. Ale miałam takie, ja chcę wrócić do domu. I to nie jest dziwne, że się bałam. Ale dałam sama sobie poczucie bezpieczeństwa. Także no, właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby osiągnąć taki poziom relacji z samym sobą, żeby ufać swojej intuicji i żeby dać sobie to, czego nam zawsze brakowało. Bo można kochać siebie, ale dalej nie czuć łączności z samym sobą. A łączność z samym sobą to jest właśnie ta relacja. To nie jest tylko miłość, to nie jest tylko to, że my patrzymy w lustro i jesteśmy like, wow, ale super wyglądamy. Nie. Łączność z samym sobą to nie jest tylko miłość do siebie i akceptacja swoich kompleksów. Łączność to jest świadomość swojej intuicji, świadomość swoich lęków, łączność z podświadomością, tak naprawdę odróżnianie swojej intuicji od swoich lęków, tak naprawdę ufanie sobie. Ufanie sobie jest o wiele głębsze niż akceptacja swojego wyglądu i charakteru. To jest po prostu ten potężny etap samoświadomości. To jest coś w stylu, że nie wiesz do końca, czemu robisz coś tak, a nie inaczej, ale to robisz, prowadzi cię intuicja, prowadzi cię twoja głowa, bo jej ufasz. Bo jej po prostu ufasz. Wiecie, jakie to jest piękne? To jest w ogóle, to jest w ogóle nie do opisania tak naprawdę słowami i według mnie w sumie ja wiem, że nie da się czegoś takiego wypracować z dnia na dzień. Ja wiem, że bardzo mało się mówi o samoświadomości, mówi się o samoakceptacji. Więc ja też chcę po prostu powiedzieć ludziom o samoświadomości. O tym, że kochanie siebie, akceptacja swojego ciała, akceptacja swojego charakteru i też stawanie się coraz lepszą wersją siebie, bo też nie chodzi o to, żeby, nie wiem, zaakceptować bycie wrednym dla ludzi i tyle i elo, jestem taka i bla bla bla, no i jakby co ja z tym zrobię. No nie, też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby stawać się coraz lepszą wersją siebie, odkrywać siebie, super, akceptacja siebie, ekstra, ale właśnie odkrywanie siebie i ufanie sobie to już jest totalnie inny level. I według mnie właśnie to jest tak naprawdę takie centrum, nie powiem, że baza, ale takie centrum tego, żeby osiągnąć, nie powiem, że pełnię szczęścia, ale dużą część szczęścia w swoim życiu. Bo jeżeli my ufamy sobie, to nie potrzebujemy innych ludzi, żeby dawali nam szczęście. Oczywiście ci inni ludzie dają szczęście i nie zaprzeczam temu. To nie jest tak, że lepiej być samotnym. Nie, samotność zabija, tak naprawdę. Lepiej mieć bliskich ludzi wokół siebie, ale chodzi o to, że jeżeli ich w danym momencie zabraknie, to my nie będziemy czuć się puści w środku, bo będziemy w sobie mieć ufność do siebie. I to jest właśnie to, że wiecie, nawet mając bliskie osoby wokół siebie, nie zawsze te osoby będą w stanie akurat w danym momencie coś dla was zrobić, wysłuchać was, nie wiem, porozmawiać z wami. Nie zawsze tak będzie, bo każdy z nas ma swoje życie. I właśnie dlatego warto szukać też źródła takich rzeczy, których sami potrzebujemy, w sobie. Prawda jest taka, może to dla niektórych będzie smutne, ale prawda jest taka, że koniec końców zawsze zostaniemy sami. I tu nie chodzi o to, że nie wiem, że będziemy samotni całe życie i że nikt nigdy, nie wiem, nie znajdzie miłości, nie znajdzie przyjaźni. Nie. Chodzi o to, że koniec końców jedyną osobą, na której można polegać w 100%, to jesteśmy my sami. I tak naprawdę bardzo dużo rzeczy sprowadza się do stricte tylko nas i nikogo więcej wokół. I wiadomo, ludzie mogą wspierać, ludzie mogą pomagać, ludzie mogą być dla nas i po prostu to są cudowni ludzie. Nie każdy taki jest, ale jest bardzo dużo takich ludzi i warto szukać dla siebie takich ludzi w swoim życiu, ale koniec końców będą momenty, kiedy będziemy sami ze sobą. I co wtedy?
Dlatego właśnie samoakceptacja, samoświadomość, intuicja, ufność to jest to. To jest to, czego my jako ludzie potrzebujemy. Jestem też świadoma, że są takie momenty, kiedy mamy totalny chaos w głowie i zastanawiamy się, co robić, i nie wiemy, co robić, bo jest jeden wielki mętlik w głowie i się zastanawiamy, gdzie ta ufność w momencie, w którym my sami nie wiemy, co myślimy. I to jest właśnie to, żeby trochę zejść z tego poziomu świadomości i wejść w podświadomość. Według mnie to jest bardzo potrzebne ludziom, bo wydaje mi się, że my podświadomie i tak wiemy, co mamy zrobić. Tylko ludzie nie chcą ufać sobie. I ludzie nie chcą wierzyć w to. Z różnych powodów tak się dzieje. Nie wiem, może myślą, że coś jest nielogiczne, myślą, że coś jest bez sensu, myślą, że coś jest dziecinne. Co z tego? My najlepiej wiemy, czego potrzebujemy. Po prostu najlepiej nasze ciało i nasza dusza i nasza głowa wiedzą, czego potrzebujemy. Znaczy, jeżeli mówię o głowie, to nie mówię tutaj o zaburzeniach, bo te zaburzenia mogą zaburzyć ten proces tego, czego tak naprawdę chcemy, ale to wtedy ciało bardziej wie, ciało bardziej nam mówi. W ogóle ciało, to jest dobre. Szczerze, ciało wie wcześniej niż nasza głowa o różnych rzeczach. Ja miałam różne takie sytuacje, nawet, nie wiem, z miesiąc temu miałam taką sytuację, że zanim ja się zorientowałam, że jestem w potężnym flashbacku emocjonalnym, to moje ciało już wiedziało, żeby unikać danych bodźców od danej osoby. Zanim ja się w ogóle zorientowałam, zanim ja doszłam do wniosku, że to jest flashback, zanim ja doszłam do wniosku, że czuję niebezpieczeństwo w głowie, to moje ciało już wtedy wiedziało, moje ciało już reagowało. To jest niesamowite. Nasze ciało to jest tak cudowne narzędzie tak naprawdę. To jest tak naprawdę narzędzie naszej duszy. To jest nasz dom, nasza świątynia. Ale ono wie. I warto temu ciału zaufać. I warto naprawdę ufać swojej intuicji. Wiecie, ja wam powiem szczerze, że na przykład, to dosłownie nawet z nagrywaniem tego filmiku. Ja ten filmik to miałam już nagrać chyba w sobotę. No, jakoś w sobotę miałam nagrać. Ale miałam zjazd z różnych powodów. Nieważne. W sensie miałam zjazd emocjonalny i tak mówię, nie chce mi się. W niedzielę nie chce mi się. I mówię, dobra, nagram go dzisiaj. I to będzie tak fajnie, bo moje urodziny. I rzeczywiście, wyszło fajnie. Tak miało być. Po prostu tak miało być. Albo na przykład, powiem wam odnośnie Berlina. Bo ja 2 dni przed wyjazdem do Berlina dostałam potężnej gorączki, dosłownie 39,4. Była tragedia. I ja po prostu robiłam wszystko, żeby się wykurować na tyle, żeby móc pojechać do tego Berlina. I ja wiedziałam, jak tam moje ciało cierpi, przez to, że po prostu, jak wdychałam zimne powietrze, to miałam od razu skurcz wszystkiego i mnie wszystko piekło. I było źle po prostu. Więc ja dużo czasu w tym Berlinie zostałam w domu, w sensie na noclegu. Mieliśmy Airbnb. I zostałam tam i ludzie by mogli pomyśleć: Jezus Maria, jesteś za granicą, jesteś w innym mieście, weź pozwiedzaj trochę, co z tego, że choroba, weź pozwiedzaj trochę. Ale moja intuicja, moje ciało wiedziało, że ja chcę zostać w domu. Bo ja też jestem taką osobą, że nie potrzebuję nie wiadomo czego zwiedzać, że dla mnie sama inna atmosfera, inne miejsce, inne państwo, że to wystarczy. No nie, że to wystarczy i że ja i tak czuję, że jest inaczej i że jestem poza swoją codziennością, bo po prostu jestem w innym miejscu. I nie potrzebuję zabytków do tego. Tak czy siak czułam, że potrzebuję zostać w domu i zostałam w domu przez 1,5 dnia. I szczerze, wyszło mi to bardzo na dobre. Nie żałuję ani jednej chwili. Serio. Po prostu moje ciało wiedziało, czego potrzebuje. I dałam mu tą kontrolę. Zaufałam sobie. I to było najlepsze, co mogłam wtedy zrobić dla siebie. Dlatego pamiętajcie, jeżeli intuicja chce wam coś powiedzieć, posłuchajcie jej. Jeżeli macie tak zwane gut feeling, słuchajcie tego, bo to bardzo często się sprawdza. Słuchajcie siebie, ufajcie sobie. I dawajcie znać w komentarzach o sytuacjach, kiedy
pewne rozwiązanie, które przyniosła wam wasza intuicja, wydawało się nienormalne w danej sytuacji, ale wyszło dla was na dobre. W sensie, że to było najlepsze, co mogliście dla siebie zrobić. Bo wierzę, że takie sytuacje macie. Spróbujcie sobie o takich sytuacjach przypomnieć i naprawdę chętnie dzielcie się tym w komentarzach. Ja będę mega szczęśliwa, żeby o tym poczytać. I no, jestem ciekawa w ogóle, co o tym myślicie, także zapraszam do sekcji komentarzy. A tymczasem kończę ten filmik. Pamiętajcie, ufajcie sobie. Trzymajcie się, love ya so much!